Zapraszam Was dziś na film o bombkach, który wcale nie jest o bombkach. W tym wypadku bombki były tylko pretekstem do kombinowania z 2 preparatami, a właściwie z 3. Zwróćcie uwagę na rameczki, które otaczają obrazki. Na rameczkach są spękania i jeżeli takie spękania Wam się podobają, to warto, żebyście zobaczyły ten film. Patrząc jak rameczka popękała, trochę nie wiadomo, czy są to spękania jednoskładnikowe czy dwuskładnikowe. Do jej wykonania można użyć jednego z tych 2 preparatów, jednak pod warunkiem, że zastosujecie tego typu podkład. Na potrzeby tego filmu zrobiłam kilka testów tego preparatu, ale o tym będzie dopiero za minutę. To są bombki dwuczęściowe i środek maluję białą farbą akrylową, ponieważ za chwilę nalepię w to miejsce papier ryżowy. Obrazki są super, w dodatku 4, a ja bombki mam 3, więc nie ma wyjścia i będę się musiała na coś zdecydować. Obrazki wycinam i za chwilę przykleję je do podłoża klejem do deku. Wycinam je dokładnie, ponieważ to czego jest za dużo i tak potem przykryję ramką górną. Powierzchnię smaruję klejem, przykładam obrazek, a potem ten obrazek klejem zasmarowuję od góry. Bombki odkładam na bok, klej sobie spokojnie schnie, a ja tymczasem zajmę się opowieścią o moich spękaniach, które widzieliście na początku filmu. Do spękań wypróbowałam 2 preparaty oraz specjalny podkład zwiększający spękania. To jest dwuskładnikowy system pękający. To jest step 2. Aby pękał, potrzebuję specjalnego podkładu. Test przeprowadzam na tabliczkach drewnianych pomalowanych farbą akrylową. Step 2 nakładam bez żadnego podkładu i mówię sprawdzam. No zobaczymy, czy nie popęka, jeżeli podkładu nie będzie. A to jest pasta pękająca z Tamperi, która nie wymaga żadnego podkładu, żeby zaczęła pękać. Żeby z pękania wyszły, należy ją nakładać szpatułką, ale ja spróbuję nałożyć pędzelkiem i zobaczymy jak wyjdzie. A to jest wisienka na torciku tego filmu. Specjalny podkład, którego zadaniem jest zwiększanie wszelkich możliwych spękań. W słoiczku jest biały, ale po wyschnięciu absolutnie przeźroczysty i błyszczący. A przy okazji zwróćcie uwagę, jak popękały preparaty, które nakładałam przed chwilą. System pękający popękał, ale bardzo delikatnie, natomiast cieniutko nałożona pasta też popękała słabo. Alleluja, no to zaczynamy drugą turę na podkładzie, który ma nam wzmacniać spękania. Nakładam cieniutko, ponieważ chcę, aby preparat wyglądał jak popękana farba, a nie popękana pasta. A w tym wypadku pastę nakładam troszkę szpatułką i troszkę pędzelkiem. Bez podkładu nie chciała popękać, a tutaj zobaczymy, jak cieniutko nałożona zachowa się na podkładzie pękającym. Po wyschnięciu wyszło naprawdę ok. Przy czym farba pękająca, czyli step 2 wyszedł idealnie, natomiast pasta nałożona szpatułką troszkę za mocno popękała. A teraz zadałam sobie pytanie, czy możemy zabarwić te preparaty i w jakiej proporcji możemy dodać farbę, żeby to wszystko nam jeszcze chciało fajnie pękać. W tym filmie pokazuję Wam próbę, która wyszła mi idealnie, ale zanim tak wyszło, zrobiłam jeszcze kilka innych prób, w których zawartość farby stanowiła dużo większy procent. Wniosek jest taki, że przegiąć z farbą nie możemy. 10-20% farby nie wpływa nam na jakość spękań. Ale czym więcej farby, tym spękania robią się słabsze, a na końcu w ogóle nie powstają. A jeżeli kolor ma być bardzo mocny, to warto użyć pigmentów. A teraz małe podsumowanie. Według mnie primer pękający jest super. Step 2 w systemie pękającym przepięknie nam pęka, nawet jeżeli podbarwimy go farbą. A pasta pękająca, nawet nałożona bardzo cieniutko na ten primer, także daje ekstra efekt. Gdy już wiem, jak zachowują się te preparaty, mogę skończyć bombki. Rameczki pomalowałam ciemną farbą akrylową, wysuszyłam i nałożyłam primer pękający. Jak widzieliście przed chwilą, konsystencja tego preparatu jest bardzo gęsta i nie da się go jakoś szczególnie cienko nałożyć. Zaczynam od pasty pękającej, nakładam ją naprawdę cieniutko pędzelkiem, właściwie najcieniej jak mogę. Ramka druga będzie niebieska, a właściwie szaro-niebieska i w tym wypadku system, a ściślej jego step 2, zabarwię farbą akrylową. Myślę, że wszystkie, a w każdym bądź razie większość preparatów pękających bardzo lubi ciepłe powietrze. I żeby mieć pewność, że coś pięknie popęka, bo przecież po co ryzykować, warto czasem podmuchać suszarką. Z pękania wyszły tak.
Jeżeli efekt Wam odpowiada, to nie ma znaczenia, czy użyjecie stepu 2 w systemie pękającym, czy pasty pękającej z Tamperii. Gdy zaczynałam z testami i z pastami pękającymi, to ten film z założenia miał być właśnie o tym systemie pękającym, a nie o bombkach. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, iż resztę filmu potraktowałam trochę po macoszemu. Po pierwsze dałam lakier błyszczący. Przy pierwszej warstwie lakieru bombki błyszczą się tak. Teraz położyłam drugą warstwę lakieru, ale jeszcze mokry lakier opruszyłam brokatem. Po pierwsze taki brokacik wygląda ładnie, a po drugie, gdy lakier rozłoży się nierówno, to dzięki brokatowi nie za bardzo to widać. Bombki sklejam klejem na gorąco i robię teraz mały make-up. Make-up tym bombeczkom oczywiście. Cieniowanie i konturowanie to zawsze wygląda świetnie. Nie chcę być gołosłowna, zobaczcie, ta bombeczka jest już wykonturowana, a ta obok, czyli z lewej strony, jeszcze nie. A to jest pędzelek gąbkowy, którym najlepiej na świecie i najprościej oczywiście konturuje się krawędzie. Do konturowania używam farb akrylowych. Bombeczki pochlapałam i zrobiłam przegląd szuflady. Wszystko to, czego nie zużyłam w poprzednich latach, przyda się akurat do tych bombek. Delikatne napisy czy gwiazdeczki najlepiej maluje się pędzelkiem szczecinowym. Jeszcze mokrą farbę albo lakier posypuję brokatem i naprawdę to wygląda świetnie. Jeszcze odrobinę pasty śniegowej i moje gotowe bombeczki prezentują się tak. Mam nadzieję, że moimi eksperymentami nie zanudziłam Was dzisiaj na śmierć. Jeżeli jeszcze jesteście tam z drugiej strony ekranu, to koniecznie napiszcie, czy taki system spękań Wam odpowiada i czy efekt Wam się podoba. Jak zwykle listę preparatów, które użyłam w filmie, zamieściłam na dole, czyli w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.